po nocy spędzonej w najstarszym hotelu w mieście, 400-letnim Gasthofie Lukas Hans. Czeka nas dzień prawdy. Wyjeżdżamy na Grossglockner, ponad 2500 metrów nad poziomem morza. Stoimy przy słupku oznaczonym cyfrą 0. Oznacza, że jesteśmy na początku trasy. I co? Moc w nogach. Moc w nogach jest. Ładna pogoda się zrobiła dzisiaj. Słonecznie, na szczęście pogoda się mocno poprawiła. Tutaj Esterka jeszcze wejdź. No i ruszamy pod górę. Czeka nas około 5-godzinna wspinaczka. No, będzie ciężko. Boję się. No dobrze, to już To wiemy od o kilku emocjach już powiedzieliśmy, także ruszamy. Wyjeżdżamy z Bruk i wjeżdżamy do doliny. Następna miejscowość za około 7 km to Puch, gdzie rozpoczyna się już ten właściwy podjazd. Na razie jest płasko, ale podjazd zacznie się dopiero za bramkami wjazdowymi. Przynajmniej tak czytaliśmy. Oto w samym Fuchs napotkaliśmy polski pensjonat. Serdecznie witamy. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego tutaj jest. Może warto zapamiętać. Tuż za Fuchs, jeszcze przed bramkami, rozpoczyna się już taki podjazd, na którym można się rozgrzać. Zobaczymy, co będzie dalej. Już powoli widać zaśnieżone szczyty. O, tu jakaś mucha mnie atakuje. Jesteśmy już ponad 1100 metrów nad poziomem morza, ale do bramek jeszcze nie dojechaliśmy. Zbliżamy się wreszcie do bramek po przejechaniu prawie 15 km. Samochody osobowe muszą zapłacić 38 euro za jednorazowy wjazd. Rowery, z tego co wiemy, wjeżdżają bezpłatnie. Jest tylko licznik, który liczy rowery. Tu czerwone światło widzimy, ale nie wiem, co to oznacza. To jest chyba do motocykli. O, tu jest licznik. Tu trzeba nacisnąć. Mankezer. No okej, no to teraz start i ruszamy już na tą właściwą trasę. Czujemy się rozgrzani. W górze widać płaty śniegu, ale jest ładna pogoda. Chyba nie będzie padać, będzie ok. Ruch samochodowy jest dzisiaj ogromny, mimo że jest dzisiaj środa, środek tygodnia. Mały odpoczynek. Jesteśmy na 1762 metrach nad poziomem morza i zostało nam niecałe 800 linii prostej w górę. Tam poniżej w białej koszulce widać Iwonę, jak jedzie, właśnie zatrzymuje się chyba. Trochę się rozdzieliliśmy, ale wynika to z tego, że każdy jedzie własnym tempem, w którym najmniej się męczy. Cały czas się kontaktujemy telefonicznie, jak gubimy się z oczu. Zostało nam chyba jeszcze 7 km podjazdu, no i walczymy. Wyjechaliśmy ponad linię lasu. Esterka pojedzie już na przełęcz i tam na nas poczeka, a my we własnym tempie pojedziemy za nią. Będziemy utrzymywać kontakt telefoniczny. Tak jak mówiłem wcześniej, każdy pojedzie swoim tempem, będziemy się kontaktować. No i spotykamy się na górze. To do zobaczenia, Esterka. Pa.
Końcówka już jest bardzo trudna. Wydaje się, że te serpentyny nie są zbyt strome, ale już jesteśmy zmęczeni i coraz trudniej nam pedałować. Na szczęście pogoda się pięknie utrzymuje, no i mam nadzieję, że już niedaleko jest do przełęczy. Motocyklistów wyjeżdża tutaj set. Nieustannie nas wyprzedzają. Już nawet ciężko oszacować, ile ich spotkaliśmy po drodze. W jedną, w drugą stronę. Wreszcie jest poziom ponad 2000 metrów nad poziomem morza. Przystanek nazywa się Hexenkiche, czyli jak dobrze rozumiem, kuchnia czarownic. Niewiele mi tu kuchnię przypomina, chociaż już sama myśl spowodowała, że coś będzie, więc ruszam niezwłocznie na szczyt, może tam coś będzie do zjedzenia. Musieliśmy się na chwilę zatrzymać, ponieważ w Esterce trzeba się wyczerpywać bateria. Na szczęście jest tutaj stacja ładowania. Chyba kontrolka się już świeci, no ale chwilkę tu pewnie zostaniemy. Czeka nas jeszcze wyjazd tam pod górę, jakieś 2 km. No, będzie to bardzo ciężka końcówka. Ruszamy na ostatni odcinek. Już prawie jesteśmy na szczycie, zostało nam dosłownie 100, może 150 metrów. Następnie będziemy zjeżdżać w tę dolinkę, tam gdzie widać te jeziorka, i potem znowu nas czeka wspinaczka, ale to będzie ostatnia dzisiaj. Wreszcie mamy cel. Po paru godzinach jazdy dotarliśmy wreszcie do celu. Mieliśmy według wskazań 3 godziny 45 minut efektywnej jazdy, ale z przerwami zajęło nam to 4,5 godziny. Różnymi technikami, ale wszystkim udało nam się dojechać do celu. I powiem tak, wyjeżdżanie tutaj z sakwami to nie jest najlepszy pomysł, zwłaszcza bez wspomagania elektrycznego. Ciężko. Prawie wszyscy rowerzyści, którzy jechali na lekko, bez żadnego bagażu, nas wyprzedzali. Natomiast nie wyprzedził nas żaden rowerzysta z sakwami. Bez elektryki. Zresztą niewielu widzieliśmy takich, którzy by tutaj jechali. Jeden wyjeżdża po krótkim odpoczynku, ale też bardzo już był zmęczony. Także jeśli można, to lepiej sobie zostawić sakwy gdzieś na dole i sobie wyjechać. Na pewno będzie dużo lżej. Ale trasa, myślę, że warto to przeżyć. Widok na Grossglockner. Tam jest nieco schowany za tym szczytem, który jest taki piczasty. A stąd, mimo że jesteśmy na przełęczy Grossglockner, do szczytu mamy jeszcze aż 21 km. Kawałek zjechaliśmy, no i znowu musimy wspinać się do góry. W zasadzie zawsze się wspina do góry. No i chociaż spodziewaliśmy się tego podjazdu, to jest niełatwe. Ja już się nie chcę. A już podjazdów mamy dość na dzisiaj.
Przejeżdżamy przez pierwszy tunel 117 metrów długości na wysokości 2327 metrów nad poziomem morza. A co, Esterka? Ruszasz? No to jedziemy. A kozice widzieliście? Nie, i mówię, że to krowy. No tam były krowy, ale tam beczał tak strasznie, To turyści byli na pewno. tylko że jak podjechałam wyżej, to już ich nie było. Ale zaprawdę powiadam Wam, po wyjeździe na Grossglockner nie jest się gotowym na kolejny podjazd. Nie? Tym bardziej, że z tych 2 km, o których czytałem, to się zrobiło chyba blisko 5 km podjazdu. I to na koniec taki dość już srogi był znowu. Ostatni tunel i koniec podjazdów na dzisiaj. Wjeżdżając do tunelu opuściliśmy kraj salzburski, a wyjeżdżając wjeżdżamy do Karencji. To nasze dzisiejsze osiągnięcie. Jeszcze chyba w życiu nie było tak wysoko na rowerze w górach. Teraz się musimy trochę przebrać, bo mimo iż jest 10 stopni w plusie, jest tak zimny wiatr, Aż 10. no 10,4 nawet, ale zimny wiatr powoduje, że chłodno jest, a jesteśmy trochę spoceni i teraz przy tym zjeździe na pewno nas przewieje. O, spada temperatura, jest No spada i to tak do 9,9. Wjeżdżamy szczęśliwie do Heiligenblut, gdzie będziemy nocować, ale jeszcze musimy kawałek zjechać, a już widać ten charakterystyczny kościół pocztówkowy prawie że. Jesteśmy na miejscu, pensjonat Alpenrose, tutaj będziemy nocować.